Docelowo po takich różnych etapach przejściowych trafili do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie byli poddani upokarzającym praktykom, traktowaniu przez tą służbę więzienną i to dla wielu z nich skończyło się śmiercią. Tak, ja mam przed oczyma słynny polski serial, jeden z polskich seriali, który pokazuje te sceny, jak ci profesorowie po tym tak zwanym, bo to rzeczywiście był tak zwany Collegium Maius, są gnani do ciężarówek z Collegium Maius, tu właśnie w Krakowie. No, to już był taki pokaz chamstwa, buty. Piątek, 10 listopada 1939 roku. Wyciągnięto długą listę i zaczęto odczytywać nasze nazwiska głośno, dobitnie i pokracznie. Jak strasznie wyglądają polskie nazwiska wymawiane przez Niemca. Niejednokrotnie trzeba było zgadywać, domyślać się raczej, niż usłyszeć i zrozumieć. Kiedy listę sprawdzono w całości, wywołano kilku na bok. Było ich 11. Ci zostali zwolnieni. Kleczkowski z wielkiej emocji, mimo że germanista, zapomniał słówek niemieckich i nie potrafił się w pierwszej chwili dogadać w sprawie swoich kocy pozostawionych na górze. Wilkosz ledwie się trzymał, blady, osłabiony, wyczerpany zupełnie chorobą. Nam już nie pozwolono iść na górę. Ustawili nas piątkami i kazali maszerować. Powolutku opuszczaliśmy koszary, minęliśmy żelazną bramę, skręciliśmy w lewo na boczny gościniec. Szliśmy wszyscy ustawioną kolumną ze smutnymi minami, a myśli były niewesołe. Co nas teraz czeka? Gdzie idziemy? Sonderaktion Krakau, specjalna akcja Kraków, to jeden z elementów polityki okupacyjnej wobec polskiej inteligencji. Można w gruncie rzeczy powiedzieć, że jest to pewna zapowiedź tego, co potem wydarzyło się w generalnym gubernatorstwie, a mianowicie nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej. Tak, aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 6 listopada 1939 roku to jest najbardziej spektakularny, najbardziej znany przykład akcji okupantów niemieckich wymierzonych w polską inteligencję. Można powiedzieć w crème de la crème polskiej inteligencji, bo mówimy o profesorach najstarszej polskiej uczelni, ale to nie była jedyna akcja. Warto to podkreślić, że aresztowania polskich profesorów odbywały się wcześniej i później w Poznaniu, w Warszawie, w Lublinie i także oni ginęli w tych miastach, ponieważ to był szerszy plan zredukowania narodu polskiego do takiej bezładnej, bezwolnej masy siły roboczej. Tak, ale akcja krakowska miała szczególny wymiar, bo to był najstarszy polski uniwersytet i ta akcja została przeprowadzona w sposób niezwykle perfidny, bo Senat UJ podjął decyzję o tym, żeby w listopadzie rozpocząć normalne zajęcia. Rektor Lers-Pławiński, profesor Lers-Pławiński rozmawiał nawet z niemieckimi naukowcami, z niemiecką administracją o możliwości rozpoczęcia zajęć. No i wydawało się, że Niemcy wydadzą na to zgodę, wydadzą zgodę na działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pamiętajmy o jeszcze jednym kontekście historycznym, bo mówimy
używamy takich słów kluczowych: okupacja niemiecka, polskie uniwersytety, zezwolenie na działalność polskich uniwersytetów. A wszyscy pamiętali wtedy, w 1939 roku, jak Niemcy zachowywali się w czasie pierwszej okupacji w XX wieku, to znaczy w czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy w 1915 roku zajęli Warszawę, kiedy wypchnięto wojska rosyjskie, no to wtedy Niemcy pozwolili na reaktywację, na ponowną działalność Polskiego Uniwersytetu w Warszawie, Polskiej Politechniki w Warszawie. I być może też to złudne mniemanie, że no jednak to są Niemcy, no to jednak taki wysoko wykształcony naród filozofów i mędrców przy tych wszystkich brutalnościach kampanii wrześniowej, no to jednak pozwoli na odtworzenie polskiego życia akademickiego, bo przecież już raz to zrobili. No, ja bym był, powiedziałbym to trochę inaczej, to nawet nie było złudne mniemanie. Profesorowie krakowscy, i to był fakt, wierzyli, że Niemcy są narodem cywilizowanym, no i nie przyjdzie im do głowy zamykanie uniwersytetu, ale tu Niemcom chodziło o coś więcej niż tylko o zamknięcie uniwersytetu, bo wróćmy do tej historii, jak to się działo. Lers Pławiński został zaproszony do jednego z przedstawicieli Policji Bezpieczeństwa i rozmawiał na temat otwarcia uniwersytetu, i ów policjant bezpieczniak zaproponował mu, że on 6 listopada on osobiście odwiedzi Uniwersytet Jagielloński i w trakcie tych odwiedzin łaskawie wygłosi wykład skierowany do profesorów uniwersytetu, wykład na temat stosunku III Rzeszy do nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. I ów Bruno Miller wygłosił ten wykład w następującymi słowy. Moi panowie, zwołałem was tutaj, aby wam powiedzieć, że Uniwersytet Krakowski był zawsze ogniskiem antyniemieckich nastrojów. W tym duchu nieżyczliwym wychowywał młodzież. Uniwersytet tutejszy rozpoczął rok akademicki, nie uzyskawszy uprzednio pozwolenia władz niemieckich. Jest to zła wola. Ponadto jest powszechnie wiadomo, iż wykładowcy byli zawsze wrogo nastawieni wobec nauki niemieckiej. Z tego powodu zebrani, z wyjątkiem 3 obecnych kobiet, będą przewiezieni do obozu internowanych. Jakakolwiek dyskusja, a nawet jakakolwiek wypowiedź na ten temat jest wykluczona. Kto stawi opór przy wykonaniu mego rozkazu, będzie zastrzelony. Można to skonkludować tylko takim wnioskiem, że zawsze niebezpieczną rzeczą jest wysłuchiwanie proszonych wykładów głoszonych przez bezpieczniaków, czy to niemieckich, czy sowieckich, w tym przypadku niemieckich. I to się źle skończyło dla ponad 180 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy za wyjątkiem kobiet, kilku kobiet, które były akurat wtedy obecne na tym tak zwanym wykładzie Bruno Millera, oni zostali aresztowani. Docelowo po takich różnych etapach przejściowych trafili do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie byli poddani upokarzającym praktykom, traktowaniu przez tą służbę więzienną, i to dla wielu z nich skończyło się śmiercią. Tak, ja mam przed oczyma słynny polski serial, jeden z polskich seriali, który pokazuje te sceny, jak ci profesorowie po tym tak zwanym, bo to rzeczywiście był tak zwany Collegium Maius, są gnani do ciężarówek z Collegium Maius, tu właśnie w Krakowie. No to już był taki pokaz chamstwa, buty. No i wtedy ci profesorowie zrozumieli, że na własnej skórze, że z tą cywilizacyjnością narodu niemieckiego i cywilizacyjnością przedstawicieli narodu niemieckiego i okupantów, no jest coś nie tak. Może powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o Uniwersytet Jagielloński, ale tam byli też profesorowie z Akademii Górniczej, i to też ta akcja była charakterystyczna dla tego typu akcji przeprowadzonych przez Niemców. Także również przypadkowi ludzie znaleźli się, zostali złapani i potem przewiezieni
na Montelupich. Ta akcja, sama akcja charakteryzowała niezwykła brutalność i taka bezwzględność, bo Niemcy uważali, że mogą wszystko, nawet przypadkowe osoby, wrzucić na pakę samochodów i wywieźć do więzienia. No tak, to była pokazówka, to było ostrzeżenie także w ogóle dla całej polskiej społeczności w Krakowie i w całej Polsce. Patrzcie, nie znamy już żadnych hamulców, nie mamy granic, gdy chodzi o traktowanie was tak właściwie jako podludzi. To już zostało zapowiedziane i realizowane, ale ta akcja no, spotkała się, to trzeba też podkreślić, z dużym oburzeniem i w tym sensie odzewem w Europie, ponieważ no, nawet rząd Mussoliniego zaangażował się, oczywiście też po interwencjach Polaków, czy też polskich rodzin zamieszkałych w Italii, interwencje na rzecz uwolnienia polskich profesorów. No bo to rzeczywiście była zapowiedź tej wojny nowego typu, którą zapowiedział Hitler w czasie odprawy z dowództwem Wehrmachtu 22 sierpnia 1939 roku. No właśnie, no bo to trzeba na obronę naszych polskich profesorów powiedzieć, że nie tylko polscy profesorowie myśleli i sądzili, że Niemcy są narodem cywilizowanym i dlatego tak brutalne potraktowanie elity, polskiej elity, najwyższej elity, tak, bo to byli profesorowie najstarszego uniwersytetu w tej części Europy, no, wywołało w Europie szok. Co ciekawe, pierwszy protestował konsul generalny Węgier. Ale musimy powiedzieć o tym, że ci profesorowie z Montelupich pojechali, zostali wysłani do Sachsenhausen, czyli do obozu koncentracyjnego i to był jakby dalszy szok, tak? Bo w tym momencie, kiedy oni znaleźli się w obozie koncentracyjnym, wtedy te protesty w zasadniczy sposób się nasiliły. Okupanci, notabene zarówno nazistowscy, jak i radzieccy, byli zainteresowani w tym, żeby zniszczyć, jak to się nazywało w propagandzie niemieckiej, siły żywotne narodu polskiego. A co za tym idzie, te najbardziej oświecone inteligencje i warstwy akademickie. Ten akt, który dokonał się w listopadzie 1939 roku, który nosi popularną nazwę Sonderaktion Krakau, nie jest tak na mój gust w pełni wyjaśniony, bo ciągle nie wiadomo na 100%, kto był inspiratorem tej akcji. Środowisko związane z generalnym gubernatorem Hansem Frankiem się właściwie od tego dystansowało. Nawet w pewnym momencie Frank stwierdził, że to był ogromny kłopot z tym, co się stało z tymi profesorami, no bo wybuchła sprawa na skalę międzynarodową. To można było inaczej załatwić, zwierzał się w swoim dzienniku urzędowym. Być może robił to w sposób przekłamany, ale dowodów na to, że administracja dopiero tworząca się generalnego gubernatorstwa to organizowała, nie ma. Najprawdopodobniej była to samodzielna akcja sił specjalnych III Rzeszy funkcjonujących od pewnego czasu już na okupowanych ziemiach polskich. Najprawdopodobniej ówczesna Służba Bezpieczeństwa i Gestapo z terenu Krakowa, tworzącego się dopiero dystryktu krakowskiego. Ale jakby na to nie patrzeć od strony organizatorskiej i inspiratorskiej, to mieściło się w tym kanonie strategii III Rzeszy, mianowicie trzeba te siły, które decydują o wartości narodu, te siły przywódcze, warstwy przywódcze trzeba zniszczyć, nawet wręcz fizycznie. To, że uderzono w kadrę profesorską, to nie miało podstawowego znaczenia, to znaczy nie dokonywano tam specjalnego pod tym względem wyboru. Chodziło o to, żeby to było wyraźnie dobitne, żeby Polakom pokazać, że jest tutaj nowy pan i że nie ma mowy o mrzonkach pod tytułem odzyskanie jakiejś formy niepodległości.
większość tych profesorów po tych protestach z całej Europy, bo i Watykan protestował, i jak już powiedziałem, rząd Włoch, nawet rząd Hiszpanii frankistowskiej też protestował przeciwko tej barbarzyńskiej akcji państwa niemieckiego, ale większość tych profesorów została zwolniona w lutym 1940 roku, ale nawet ci zwolnieni już powracali do domu w takim stanie, że wielu z nich już nie było w stanie dłużej przeżyć. Powiedzmy parę słów o ofiarach, bo wśród tych ofiar byli naprawdę ludzie zasłużeni dla polskiej kultury, wielkie nazwiska. Dawny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Stanisław Estreicher. To jest też taki, można powiedzieć, chichot historii. Rodzina Estreicherów, spolonizowana rodzina niemiecka, która tu przyjechała razem z Austriakami w XVIII wieku, żeby de facto germanizować tę ziemię. Stali się Polakami, akulturowali się do polskości i jeden z wybitnych przedstawicieli tej rodziny ginie z rąk niemieckich. Profesor Ignacy Chrzanowski, wielki literaturoznawca, wielki historyk polskiej literatury, też był ofiarą tego zbrodniczego przedsięwzięcia Sonderaktion Krakau. To był rzeczywiście początek takiej kaskady przemocy wymierzonej w polską inteligencję. No właśnie, bo też trzeba o tym wspomnieć, że Niemcy nie wszystkich za jednym razem uwolnili. Najpierw udało się wyciągnąć około setki profesorów, którzy mieli powyżej 40 lat. Dopiero potem tych, którzy byli do lat 40, byli w wieku do lat 40, to bardzo długo trwało. I to było chyba, też było charakterystyczne. Ja sobie też przypominam głosy świadków, bo gdy ci profesorowie tutaj na dworcu w Krakowie wracali z Niemiec, oni byli w takim stanie, że i rodzina często nie była w stanie ich rozpoznać. Tak? Oni byli tak przez ten obóz zniszczeni. To był ogromny szok. Tak, i nie chodziło tylko o fizyczną eksterminację, ale też o upodlenie. To jest ten taki element pogardy, który od początku w polityce niemieckiej okupacyjnej na ziemiach polskich występował. I ta spektakularna Sonderaktion Krakau też miała demonstrować to, że my właściwie możemy podeptać butami zwycięskiej niemieckiej armii polską kulturę, bo my ciągle mówimy o najstarszym polskim uniwersytecie, ale przypomnijmy, Uniwersytet Jagielloński był starszy od najstarszych uniwersytetów niemieckich. I to też warto podkreślić, bo to kłóciło się z tą propagandową narracją niemiecką, sięgającą jeszcze czasów pruskich, że my, Niemcy, reprezentujemy tutaj tą wyższą kulturę. Może na koniec, z tych przeszło 180 profesorów, większość wróciła do Krakowa. I pod tym względem Niemcy uważali, że ta cała akcja Sonderaktion Krakau nie do końca się powiodła. Tego błędu, który popełnili podczas Sonderaktion Krakau, nie popełnili później w rozprawie z profesorami w Lwowie.